Witam w kolejnym odcinku Stolarskie Triki z Ameryki. Niestety minął jakiś czas, dlatego że nie mam żadnych sponsorów. Przeciwnie, ja wszystkie czeki wypisuję swoim pracownikom, więc trochę było roboty i musiałem trochę popracować. Dziś pokażę Wam wreszcie, jak złożyć te elementy, które wycięliśmy na 45 i jak je poskładać. Do tego celu, żeby je poskładać, potrzebujecie taśmy takiej, to jest, podejrzewam, że pisze 24 mm. Ja zrobiłem zdjęcie, używam albo białej, albo zielonej. Dlaczego akurat takich? Zielona jest najlepsza. Znaczy, w różnych krajach te kolory mogą być różne. I na przykład kolega, który mieszka w Meksyku, mówił, że tam mają fioletowo. No ale to nieważne. Ważna jest jedna rzecz. Ta taśma musi być trochę rozciągliwa. Ona musi się trochę rozciągać i wracać do pierwotnego punktu. Wtedy ona powoduje, że dociska Wam cały czas ten element i jak klej złapie, to jest perfekcyjnie. Zacznę od najprostszych. Użyję zielonej, żeby było widać. To jest melamina na particle board, znaczy na wiórówce. Więc jak do tego podchodzimy? Na początek trzeba znaleźć, gdzie jest brzeg taśmy. Nie, to był żart. O. Nie, to jest ważna sprawa, żeby właśnie ten brzeg znaleźć. Oh my goodness. I zaczniemy od jednego brzega, przykleić do pierwszego elementu, przycisnąć kciukiem, naciągnąć taśmę, naciągnąć, opuścić do dołu i kciukiem przygnieść to. Może zrobię leworęką, ale nie bardzo pewnie nie jestem leworęczny. Przycisnąć, naciągnąć, opuścić, przycisnąć kciukiem. I wtedy to już po dwóch taśmach jest pięknie złożone. Na krótkich elementach to nie jest problem. Jest problem, jeżeli kleicie 2 metry, 3 metry, 4 metry, czy dłuższe, to jest problem. I jest na to też sztuczka. Trzeba złapać co ileś tam, jakkolwiek i potem zsunąć to z krawędzi i złożyć. Wtedy te taśmy, które są jak gdyby ustalające, początkowo ustalające, trzymają nam. Jeżeli jest to złożone pod kątem 90 stopni, wtedy w obu płaszczyznach to jest proste. I jeżeli mamy tak, dalej po prostu jedziemy i kleimy to dalej. Ja kleję osobiście tak koło, to jest jakieś 2 cale, to jest jakieś 5 cm, 5-6. Naciągnąć, opuścić, podnieść. Naciągnąć, opuścić, docisnąć, urwać, poprawić. O. I to nie ma siły. To jest, jeżeli ucięliście z taśmami na wózku wzdłużnym, jak pokazywałem Wam, to jest odrobinę więcej niż 45. Odrobinę. Jest akurat na to, żeby zmieścił tu się klej. Kleju nie używamy dużo. Smarujemy w połowie. Zamykam i otwieram, żeby ten klej
żeby ten materiał wciągnął trochę ten klej. Ja muszę wziąć mokrą szmatę. Jak już mówiłem, mokra szmata jest najważniejsza przy klejeniu. Klej nam troszeczkę zassał. Składamy i w ten sposób, że bierzemy kawałek taśmy. Znowu nie mogę brzegu znaleźć. O, okay. I przyklejamy do jednego elementu, troszeczkę ściągamy, nie na maksa, bo jeżeli za mocno ściśniemy, to nam się brzeg otworzy. W ten sposób wycieramy. Jeżeli coś kleju wyszło, wycieramy. I to tyle. Sprawdzamy oczywiście, czy jest kąt prosty. Ja i tak nie pokażę Wam, bo muszę zrobić zdjęcie, bo nie bardzo nie będziecie widzieli, czy jest kąt prosty. I będziemy teraz kleić drugi. Czasami się może zdarzyć, że jest za dużo dociśnięte, więc ja akurat niestety jestem mocny chłop i za bardzo docisnąłem i otworzył mi się troszeczkę. O, tak. Otworzył mi się troszeczkę róg. Pięknie. Następna sztuczka. Ja mam tu starego jakiegoś kołka meblowego, okrągły kawałek. Dobrze, jak jest okrągły. I na brzegu przejeżdżamy w ten sposób. Jeden brzeg i drugi brzeg. Dlatego, że bez względu na materiał, jeżeli jest na 45, tu mamy materiał pomalowany, albo to jest melamina, albo laminat, plastik laminat, albo coś innego, to ten klej powoduje, że nam się czubek, brzeg troszeczkę minimalnie otwiera i to może być potem widoczne. A jeżeli to przygnieciemy z powrotem, klej to złapie i jest ostry jak brzytwa. Bardzo uważać należy, bo mam parę blizn, po prostu niosąc jakieś panele rogowe czy coś, po prostu przyciąłem sobie rękę. Dobrze, to mamy zrobiony róg zwykły z melaminy. Teraz pokażę, jak złożyć kolumnę. Powtarzam, to nie ma znaczenia od długości ani szerokości. Jeżeli są dużo większe, wiadomo, że trzeba kogoś mieć do pomocy, 2 osoby, 3, czasami 4 albo nawet 6 przy bardzo dużych elementach. Układamy tak, jak to ma być. Pamiętać, żeby poznaczyć sobie przed cięciem i ja znaczę albo ołówkiem na materiałach, które mają bardzo twardy lakier pomalowany, albo znaczę credo na materiałach niepomalowanych, które będą dopiero lakierowane, a potem tak jak to się szlifuje, to pięknie wychodzi z powrotem. Więc układamy tak, jak to ma być, te elementy. Pierwszy i czwarty będzie na końcu. I robię w ten sposób, że pierwsze 2 odkładam, przesuwam, które mają być ostatnie i jak mówiłem, rożek na środek. Czasami te elementy się krzywią. Tu widać, że jeżeli jest cieńszy materiał, ale na grubym też się krzywią. Dlatego ważna sprawa, jeżeli utniecie to wszystko, to powinno być w danym dniu sklejone. Zwłaszcza dotyczy to litego drewna. Dlatego, że jak zostawicie to przez noc, albo nie daj Boże przez weekend, to Wam się nie da skleić. Taśmy tego nie utrzymają. Po prostu nie utrzymają tego taśmy i potem kombinacja, ściski, nieszczęście ogólnie. Jeżeli skleicie tego samego dnia, nie ma problemu.
Dociągamy trochę na brzeg. Pięknie. I teraz to nam trzyma, ale każdy kolejny, który naciągamy, powoduje, że to będzie nam stało coraz bardziej, bo te taśmy coraz bardziej będą to ciągnąć do siebie elementy. Tak, i to jest pierwszy element. Co pasuje? Widać, że pręży bardzo. Wkładam to. I teraz następny, który po numerze idzie. Był 4, 3, teraz położymy dwójeczkę. I tak samo. Równo. Na brzegu. Ciach. Dobrze jest na drugim brzegu i na środku. Widać znowu, że to pręży, że któryś element po prostu jest, już się zaczął krzywić, bo to leżało jakiś czas, co prawda w tej taśmie, co ja zawijam do pakowania, ale widać, że już się skrzywiło troszkę. I składam. I znowu ta sama operacja. Naciągnąć, opuścić, urwać. Naciągnąć, opuścić, urwać. Ja robię w ten sposób, że te taśmy następne naklejam do tych. Dlaczego? Można przecież między tym. Tak, ale jeżeli te taśmy potem zdejmujecie, to wystarczy, że ostatnio pociągniecie i one wam się wszystkie zdejmą za jednym razem. Jest dużo szybciej zdejmować. A jeżeli macie zdjąć 5000 taśm, bo macie duże roboty robiliśmy, także jest tego po prostu setki, jak nie tysiące, no to zdejmowanie się schodzi. Czasami na końcu zakładam 2 taśmy, żeby mi lepiej trzymało. Po prostu podwójnie. I znowu wpuszczam to do środka i kładę trzeci element, który ma tu być. Urwać muszę trochę, bo jak się taśma dostanie między, to się nie złoży. Jeżeli jest prosty, to większość kleję na płasko i potem, o, ten jest jednak krzywy, to muszę opuścić. O. Jak to złożyć? W ten sposób. Opuszczasz i opuszczasz. I jest pięknie złożone. Jak to teraz skleić? Mam nadzieję, że nie mam cały czas głowy obciętej. Rozkładamy to. Smarujemy klejem. I składamy, tak jak mówiłem. Bum, bum, bum. I rozkładamy. Ten ostatni smarujemy też klejem. I smarujemy do zewnątrz, żeby brzeżek też był dobrze posmarowany, ale nie na tyle nalane tego, żeby ten klej wyszedł, dlatego że
czasami, zwłaszcza jeżeli kleimy w C, czasami z jednej strony idzie szyba albo coś, jak były klejone futryny, z dwóch stron składane L element i składane futryny i szły szklane szyby, do biura, szklane ściany były i po prostu było z dwóch stron widać i z zewnętrznej róg i od środka, jak to jest poskładane, jak jest zapierdzielone klejem, no to sorry. Składamy ten róg też. I rozkładam jeszcze raz i taką metodą mam tu posmarowane i tu posmarowane. Jeżeli jest trochę za mało na tym, to dokładam, ale nie dużo. Już raz to powtarzałem kiedyś. Pamiętajcie, klej nie jest wypełniaczem. Jeżeli to będzie źle ucięte, to ani klej, ani szpachla wam nie pomoże. To na końcu będzie widać, że to jest po prostu spaprane. Kilka minut i będziemy to składać. Czy widoczne są od spodu, czy niewidoczne materiały, jak tnę na 45 do łączenia, zawsze tnę z piłopodcinająco, bo nigdy nie wiecie, czy to będzie widoczne, czy nie. A po drugie, to jakoś etyka zawodowa mi nie pozwala, żeby to ktoś bo nie wszystko ja czy moje chłopaki instalują, tylko czasami ktoś inni kontraktorzy, więc ja jestem twarzą firmy i no wstyd by mi było, że jakieś jest coś takie po prostu zrobione, że mój dziadek mówił tak, jeżeli robisz dzieciaku cokolwiek, to tak, żebyś się mógł pod tym podpisać. Jeżeli ci jest wstyd się podpisać, znaczy, że skopałeś. Ok, jedziemy z tym. Składamy to w ten sposób, bardzo prosto, tak jak pokazałem. I po prostu zakładamy blakujące taśmy. Czyli naciągamy i do dołu. Naciągamy i do dołu. Naciągamy i do dołu. Naciągamy do dołu i oberwać. Naciągamy do dołu, oberwać. Na małych nie trzeba aż tyle tych taśm zakładać, ale nie mogło być rzadziej niż jakieś 6 cm. Z doświadczenia mogę powiedzieć, bo po prostu materiał jak nie dociśnie wszędzie, to potem są takie mikroszczeliny, które bardzo jest ciężko, zwłaszcza jak się lakieruje pistoletem. Ten lakier tam nie wejdzie. Jak się maluje z pędzelkiem, czy wałkiem nawet, to jest inna historia. Ale jeżeli jest szczelina i malujecie pistoletem na powietrze, zawsze będzie problem z tym. I tak jak mówiłem, zamknęło się wszędzie pięknie. Mokra szmata, wytrzeć. Klej wtedy trzyma, jak go nie ma. Jak to mówili nasi przedwojenni stolarze. Ok, patyczek i troszeczkę. W to i we w to, ze 2 razy. Tak i tak, tak i tak. Naprawdę bardzo lekko. Ja pokażę potem zdjęcia, jak to jest pięknie złożone. Mówię, no to jest to, jeżeli opanujecie to, umiejętność robienia w ten sposób. Musicie oczywiście parę razy takie rzeczy zrobić i jeżeli opanujecie tą umiejętność, że nawet pomalowany takim jak czeczoty były kiedyś w Polsce meble, takim grubo warstwo lakieru, czy szelaku, czy czegokolwiek i to też da się skleić w ten sposób, jeżeli to opanujecie, to otwiera wam drogę do zarabiania naprawdę dużych pieniędzy, bo bardzo niewielu ludzi to potrafi zrobić dobrze. Większość jak nawali tego kleju, to wygląda po prostu wszędzie jak chlew i
I potem jest, o Matko Boska, to już jest za późno. Mamy ułożone, sprawdzić, czy wszystko jest pięknie, pasuje. Składamy do góry, do góry, do góry. Odwracam, smarujemy klejem na środku. Zamykać, otworzyć, otworzyć. Klej nam wtedy, zaś się materiał nam klei. Brzegi, palce mi to najlepiej wychodzi. Pięknie i drugi też. Drugi też. O, do tego celu mamy mokrą szmatę. Wycieramy, potem ręce na sucho, bo jak jest mokre ręce czy mokry materiał, taśma nie łapie. No i składamy rogi. Bierzemy pierwszy róg. O, właśnie, czasami ponieważ te rogi są bardzo ostre, to one tną taśmę. Tego trzeba szczególnie uważać i na taśmę, i na palce, się nie pokaleczyć. Zazwyczaj naklejam 2 taśmy, czasami 3, jeżeli jest taka potrzeba, bo mówię, pierwszy nie mogę naciągnąć za bardzo, bo róg jest ostry i mi przecinają. Czasami od góry jeszcze nakładam taśmę. O. Założę 2, bo ładnie się złożyło. Przy dużych panelach nie odwracamy tego, bo on już jest odwrócony i widzimy wszystko, jak nam to wyszło. Natomiast przy panelach małych po prostu odwracamy. Gdzie wyszło odrobinę kleju, wycieramy. Tego kleju nie powinno wyjść dużo. Zwłaszcza to jest bardzo ważne przy materiałach z fornirem, dlatego że mamy przyklejoną taśmę. Jeżeli nam tego kleju wychodzi dużo, ta taśma powoduje, że ten klej podpłynie i robią się takie placki z klejem. Fornir jest bardzo cienki, ma poniżej 0,5 mm grubości, czyli na wskroś ten klej siedzi w fornirze. I potem nie ma znaczenia, jak to bardzo wyszlifujecie, położycie bejce i pokażą Wam się takie placki. I musicie zacząć od nowa, bo to nic z tego się nie da zrobić. Nawet Pan Bóg Wam nie pomoże. Nic. Ten klej jest w środku. Jeżeli będziecie drzeć mocno na tyle, żeby to wydrzeć, to po prostu przedrzecie fornir na wylot i pozamiatane. Teraz poczekam chwilę, żeby to zaschło, bo już mam poklejone wszystkie te elementy, co miałem Wam pokazać. I w międzyczasie coś zrobię w biurze u siebie i pokażę Wam, jak to wyszło na końcu. Jak to zwykle bywa w życiu, idąc do biura zauważyłem, że jeszcze jest 5 mm sklejka do sklejenia, więc robimy tą samą metodę. Użyję teraz białej taśmy, bo do takiego cienkiego materiału to nie potrzeba mocniejszego. Pięknie się złożyło. Widać, że na brzegu damy po 2.
Niech tam trzyma sobie dobrze. A może jeszcze jeden na środku. Nie mogą być za daleko odstępy między taśmami, dlatego że tak jak mówiłem, z chwilą, kiedy materiał łapie wilgoć z kleju, jest tendencja, żeby środkowa część robi się dłuższa, bo jest mokra i się otwiera. Dlatego trzeba to mniej więcej jak tyle tych taśm. No dobrze. Kleik. Zamknąć. Otworzyć. Jak coś wyjdzie niepotrzebnie, to wytrzeć od razu, żeby to nie było zabebrane. Przy dużych panelach, które się składa tego typu, albo blaty, albo coś, jak mówiłem, że ta zawrotka jest szeroka, ze zwykłej sklejki powycinane. Mam mnóstwo takich narożników i ważne jest, żeby był i po zewnętrznej kąt prosty, i po wewnętrznej. Wtedy możemy je stosować w ten sposób mniejszy i przykręcić ściskiem tu i tu, albo jeżeli to jest odwrócone, tak jak mówiłem, duży panel, że jest odwrócony, to stosujemy tu i łapiemy ściskiem, wystarczy jednym i powinno być pięknie. Ale do takiego małego jak to nie potrzeba nam nic, wystarczy nam taśmę przykleić, zamknąć. O. Sprawdzić, czy jest prosty. Jest perfekcyjnie, więc nie ma co kombinować, nakleić jeszcze ze dwie taśmy. O, takie cienkie to. Sprawdzić na całej długości kąt. Perfekt. Dlaczego to jest takie ważne, żeby na całej długości, załóżmy co pół metra sprawdzić? Dlatego, że jeżeli stosujecie tą metodę do składania na przykład futryny na robotach tak zwanych komercyjnych, w wieżowcach, wiadomo, że są inne przepisy niż na zwykłe domy, na rezydencje. I tam musi być dużo więcej betonu i stali. Dlatego na przykład tą metodą robi się drzwi, a raczej nie drzwi, a raczej futryny. Gdzieś tu powinienem mieć kawałek do tego. Tak, znalazłem tu kawałek obcięty takiej futryny. To widać doskonale. Jest pięknie i tak musi być. Jest to na 45 stopni zacięte. Jest tu nacięty kanał. Do czego to służy? To idzie w ten sposób, że są dwie takie jak to. To jest akurat z 45, bo to jest po prostu składane było. To jest po prostu to jest odpad, ale jak to się robi? Wyobraźmy sobie, że to jest górna część drzwi, że to jest szerokość, nie pokażę na tym, bo to musiało być w drugą stronę, bo to jest tak zwana futryna, ta część, to jest futryna i futryna składa się z dwóch, tu jest ten kanał, że po jednej stronie ściany i po drugiej stronie jest takie L-shape to się nazywa, w kształt i z jednej strony i z drugiej to się zamyka i wtedy ta futryna jest od razu z listwą, która, jak to nazwać, no to jest molding, ale
trym, ale to po polsku. Na futrynę nabija się listwy ozdobne, chociaż jak za komuny były metalowe futryny, to tego się nie robiło, ale teraz coraz więcej w domach stosuje się listwy ozdobne z jakimś profilem koło okien i koło drzwi. No i właśnie to jest na komercyjną robotę, także ta listwa jest od razu częścią futryny. Ponieważ to jest robota komercyjna, nikt tam nie chce żadnych profili, to jest po prostu płaskie, tak samo jak futryna. Sklejone to jest na 45 stopni i taka futryna idzie w dwóch częściach. Jest po prostu taka futryna, jest bok, góra, jest to sklejone, pomalowane. Druga strona tak samo jest pomalowana i sklejona. Jeżeli to jest w dwóch częściach, jest łatwo pomalować, bo kładziemy to tak na lakierni. Malujemy steinem, znaczy bejco i potem jakiś lakier, ileś tam warstw i to jedzie. I na robocie tu się wkłada obce pióro, składa to się na klej i już. Druga część futryny jest węższa, zazwyczaj jest na grubość drzwi i wtedy te połączenie, idzie listwa przymykowa. Jak drzwi się zamknie, przybija się listwę przymykowo i ta listwa przymykowa zakrywa nam połączenie na tym obcym piórze. Także to ma niesamowicie dużo zastosowań, łączenie na 45 i jak mówiłem, to nie potrzeba się bawić w żadne lamelo, w żadne domino. Jak to dobrze zrobicie, to mówię, cały Nowy Jork i inne wielkie miasta, Chicago, Los Angeles, ma wszystko tak zrobione, w ten sposób. Ogromne panele, ogromne futryny 4-6 metrowe, w ten sposób. I to stoi i to się nie rozpada, także jak mówił człowiek ten z tej firmy Apple, że trzeba wymyślić produkt, a potem przekonać konsumentów, że oni tego potrzebują. Dlatego część tych urządzeń, które są takie pomocne w stolarstwie, są pomocne w niektórych sytuacjach, ale nie zawsze i nie wszędzie. I mówię, najczęściej stosowanym i najbardziej użytecznym połączeniem jest na 45 na taśmy. I każdy zawodowiec, który robi, jak to się mówi, high-end meble, to nie tylko meble, po prostu stolarskie wykończeniowo, czyli panele ścienne, panele sufitowe, wszelkiego rodzaju centra do oglądania telewizji czy biura w biurowcach, to wszystko to wie, że to się robi właśnie w ten sposób. Ok, teraz to już wszystko. Tu w międzyczasie jeszcze zrobiłem na robotę tak zwany scribe. To jest część, która idzie do ściany i nie wiadomo ile tego będzie w sumie, czy to będzie tu obcięte, czy tu obcięte, czy tu obcięte, bo po prostu jeszcze nie ma ściany. I to są zrobione szafki po prostu z rysunków, a potem jak będzie, to się okaże. Dlatego na końcu przeważnie się stosuje od ściany jakaś część materiału. I to jest też zrobione na 45, dlatego że to idzie do szafki numer 4, dlatego że wyższej jakości meble mają niecofnięte, nie w ten sposób, te wypełniające listwy, tylko mają równo, z frontem, tak jak tu. I to jest przykręcane śrubami do szafki. Jak są szuflady, to od środka tego nie widać, po prostu przycina się i przykręca. Przykręcone jest w tej chwili dlatego, żeby założyć szuflady poprawnie z poprawną szczeliną i żeby to nie zginęło w transporcie, bo potem ktoś dzwoni, ej, słuchaj, no brakuje nam listwy do ściany. Tu jest kawałek już z pomalowanego materiału, nawet z obrzeżem,
taki maleńki na 45, bo po prostu ta listwa zginęła w transporcie. Także to była zrobiona ta listwa ostatnio. Na 45 tu widać jest zrobiony, to jest podstawa do szafki. I to jest też na 45. Tu jest tylko troszkę, bo idzie zmywarka, więc przykrywa mniej więcej tyle. To jest do szafki, to jest do podłogi, potem obcinane ile tam na wysokości będzie potrzeba, bo podłoga jest kamienna, więc trzeba będzie tam podstrugać to do podłogi na pewno, ale to wygląda to tak. Sorry, muszę odebrać telefon. Myślę, że to wszystko już zaschło, że klej zasechł, więc zdejmiemy taśmę i zobaczymy, jak to wygląda. Może tych z tyłu trzymających to jeszcze nie będę zdejmował, bo to jednak, a w zasadzie to pewnie już to wyschło. I to jest to, co mówiłem, że łapiemy z jednej strony i wszystko się zdejmuje. Dookoła. Natomiast gdybyśmy chcieli w drugą stronę, to będziemy musieli to brać pojedynczo i dlatego to się dużo dłużej schodzi. Piękna kolumna wyszła, żadnych. I mówię, to nie ma żadnego znaczenia w granicach rozsądku. Nie ma żadnego znaczenia, czy to robicie 10 cm, 20 cm czy pół metra. Oczywiście jest różnica, kiedy to robicie pół metra, a 2 metry. I jest różnica, kiedy robicie to metr długości i 5 metrów długości. To jest w ogóle inna historia, ale chciałem pokazać Wam metodę, bo wszystko jest proste, jak już się wie. A jak się nie wie, no to czasami wyważa się otwarte drzwi. Sam tak robiłem. Mówię, jak jest, jak to mówi Max Kolonko. No. Ta końcówka tylko mi się trochę trzyma jakoś bardziej. Trafiłem, ok. Proszę bardzo. Widać to doskonale. Kolumna. Akurat miałem taki materiał odpadowy i mogłem z tego zrobić, bo równie dobrze mógłbym zrobić to 2 razy większe albo 3 razy większe, ale chciałem to zrobić z materiału pomalowanego, żeby pokazać, że jest to, raz, że jest to możliwe, dwa, że jest to często dużo szybsze, dlatego że jeżeli macie zrobioną kolumnę i trzeba ją pomalować, no to jak pistoletem malujecie, to malujecie 3 brzegi, trzeba to, żeby to wyschło, odwrócić i pomalować, znowu te trochę przeszlifować i znowu 3 brzegi pomalować, czyli 2 razy malujecie boki. Możecie to pomalować za jednym razem, jeżeli zrobicie strukturę, tak zwane buty większe, gdzie to trzyma się tak i maluje się z jednej strony, odwraca i maluje się z drugiej strony. Natomiast często materiał jest już, można kupić materiał pomalowany, on jest droższy, ale te komercyjne malowanie jest dużo lepsze niż się można malować nawet chemoutwardzalnymi lakierami u siebie w zakładzie. Zwłaszcza jeżeli to są materiały z Chin, bo oni
mają gdzieś ochronę środowiska i te lakiery są takie jak w Polsce i w Europie w latach 60., 50., że jak ktoś malował podłogę, to wszyscy w okolicy czuli na dzielnicy, że o, maluje podłogę, ale ten lakier jest do tej pory dobry. A te ekologiczne lakiery 3 lata chodzi się w kapciuszkach i zdarte. Dlatego mówię, jak macie pomalowany materiał, utniecie go dobrze, skleicie, to jest gotowe, może jechać do instalacji, jeżeli to by był akurat materiał. To jest zrobione tylko, żeby po prostu pokazać, jak to wychodzi. Zobaczymy jeszcze, jak pięknie nam wyszedł blat. To jest ta, co na końcu robiłem doklejkę, 1/4, czyli to jest te 5 mm czy 6 mm. Zdejmiemy. Jeżeli materiał jest niepomalowany, przy zdejmowaniu taśmy należy zachować szczególną ostrożność, bo ta taśma jest na tyle silna, że ona potrafi wyrwać nam fornir na brzegu. Dlatego jak jest taśma niepomalowana, to należy odrywać od jednego brzega i tak powolutku i potem już resztę. Ale na rogu, na połączeniu jest szczególnie zwrócić uwagę, żeby nie wyrwać. Jeżeli jest materiał pomalowany, nie ma takiego problemu, bo po prostu lakier to wszystko zalał w fabryce. Jest to pomalowane, jest to twarde, równe, wypolerowane na matowy, półmatowy fin, no, chciałem powiedzieć znowu shin, a w zasadzie to nie wiem, jak to powiedzieć, shin. To jest rodzaj od połysku, że to jest taki prawie matowy, półmatowy odblask, czyli bardzo mało światła się od tego odbija. Teraz zresztą w 2017 jest znowu moda na półmatowe i matowe wykończenie i to niezależnie, czy to meble, czy nawet samochody. Tu u mnie na ulicy jest taka firma, która się specjalizuje w tuningowaniu i oni właśnie malują na matowe, na mat samochody, ale moim zdaniem to wygląda jak pomyłka projektanta. Matowy samochód. Wyobrażacie sobie to umyć? No. Z gustami się nie dyskutuje, więc każdy ma swoją prawdę. Jak mówił Piłsudski, prawda jest jak dupa. Każdy ma swoją. I to tak jest. Zrobię z tego zdjęcia. Wyszedł ten blacik idealnie, normalnie idealnie. No ale lata treningu rzeźbiomistrza. Także parę tysięcy razy żem to kleił. To jest najpóźniej klejone, ale już powinno to się trzymać, więc rozbierzemy i to. Żeby tego nie rozerwać, bo to jest bardzo delikatne. 5 mm to wiecie, jaki to jest grubość, nieduża, tym bardziej, że to jest pomalowany materiał. Dużo łatwiej jest to robić na materiałach niepomalowanych, takich jak, wiecie, MDF albo sklejka, albo nawet chipboard, chciałem powiedzieć particle board, wiórówka i to jest wszystko w fornirze, tak jak tu mam jakiś tam odpad, to jest jakiś machoń, rodzaj z mahoniu, bardzo jasny na MDF-ie. Także takie się dużo łatwiej robi
niepomalowane, bo po prostu możecie pewne niedoskonałości ukryć. Ja chciałem pokazać Wam, jak to zrobić i udowodnić na materiale pomalowanym, że jest to możliwe, jeżeli ktoś zaczyna to. Oczywiście proponuję mu robić na niepomalowanych, bo złapie wprawy. Po iluś set połączeniach, po 10-15 już zrobionych takich będzie czuł się w miarę komfortowo i będzie szło to do przodu. Na długości do 1,5 metra. Jak będzie miał dłuższe, wiadomo, że to się trochę wichruje, to trzeba po prostu na rogu tu, jak pokazywałem, naciągać te taśmy. To jest trochę trudniej, ale mówię, lata treningu rzeźbiomistrza i jak to opanujecie, to Wam pozwoli robić naprawdę dobrą robotę i zarabiać naprawdę dobre pieniądze, dlatego że to Wam oszczędza czas. Dlaczego ja robię na przykład i moi chłopaki robią czasami bejsy pod szafki, jak muszą być zdejmowane, robimy na 45. Nie żadne lamelo, nie żadne domino, tylko na 45. I dlaczego? Dlatego, że to jest szybciej, bo to przez piłę poszło, drugi położył taśmy, 5 minut zrobione, za godzinę to jedzie na robotę. Jeżeli nawet to jest z materiału sfiniszowanego, na robotę jedzie 2 godziny, przez ten czas wyschnie. Na robocie biorą, montują, done. It's good, jest dobrze. A inną metodą to trochę więcej trzeba zachodu, bo klej musi związać, bo lamelo, bo to, bo tamto. Przy 45 stopniach rachu, ciachu i już jest zrobione. To tyle.